Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj obiecany już jakiś czas temu filmik z podsumowaniem mojej diety oczyszczającej, czyli warzywno-oczyszczającego postu uzdrawiającego dr Ewy Dąbrowskiej. Zapraszam serdecznie, a jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście też dawajcie znać w komentarzach. Zacznę może od tego, bo warto by było troszeczkę więcej oczywiście o tym poście warzywno-owocowym Wam powiedzieć, żebyście byli wprowadzeni lepiej w temat, jeśli ktoś jeszcze o tym nie słyszał. Także obiecuję też, że przygotuję taki troszeczkę szerszy materiał na ten temat, ale to, co musicie wiedzieć na początek, bo oczywiście też sobie możecie wygooglać potem jeszcze trochę informacji. Ja też Was mogę odesłać na strony, z których ja korzystałam, chociaż dowiedziałam się, może od tego zacznę, o tym poście warzywno-owocowym od mojej przyjaciółki, która razem z mężem zaczęła stosować tę oczyszczającą dietę. I tak, podstawowe informacje. Autorem tej diety jest dr Ewa Dąbrowska i to jest doktor medycyny. Ona specjalizuje się w żywieniu i opracowała taką filozofię, która mówi, że organizm nasz, kiedy przez okres od kilku do kilkudziesięciu dni, chociaż generalnie zasada jest taka, że powinno się ten post przeprowadzić przez 40 dni, przez 6 po prostu tygodni. Zasada jest taka, że organizm dostaje mniej kalorii, bo dostaje tych kalorii tylko 800 dziennie, ale dostaje te kalorie w warzywach, chociaż oczywiście też nie wszystkich, bo nie wolno jeść warzyw strączkowych, ani warzyw, które zawierają i owoców dużo skrobi, i nie wolno jeść też owoców, które zawierają dużo cukrów, czyli jemy 800 kalorii dziennie i jemy to w warzywach i w owocach, bez żadnego nabiału, bez żadnych mąk, bez alkoholu, nie pijemy też kawy, można pić herbatę zieloną, ja na przykład nie piłam, można pić oczywiście wodę, można pić tą wodę z cytryną i żeby jeszcze bardzo ważna właśnie sprawa, nie były to owoce, które zawierają dużo cukrów, czyli w praktyce są dozwolone owoce jagodowe, na przykład truskawki, można też jeść jabłka, to jest bardzo dobra informacja, ale trzeba się liczyć z tym, że tych 800 kalorii dziennie po prostu nie wolno przekroczyć, a z kolei też nie wolno jeść dużo mniej niż 800, a dlaczego, to też Wam zaraz o tym powiem. Bo filozofia dr Ewy, cała, którą zresztą też w internecie w różnych wykładach, które są dostępne, można znaleźć, więc naprawdę możecie sobie przez kilka godzin pooglądać i się też z tego doszkolić. Filozofia jest taka: jemy tych kalorii tylko 800, czyli mamy bardzo duży niedobór kalorii w stosunku do tego, ile dziennie człowiek powinien zjeść. Oczywiście taka dzienna dawka jest zależna od tego, jaki tryb życia prowadzimy, jest zależna od tego, ile generalnie ważymy, czy jesteśmy wysocy, bo wiadomo, że więcej mięśni, cięższe ciało potrzebuje tej energii też więcej na tak zwany, powiedzmy, rozruch, na dzienną pracę i funkcjonowanie i wszystkie funkcje życiowe, które są wykonywane. Ale generalnie 800 kalorii to jest po prostu mało. I ponieważ organizm dostaje tych kalorii tylko 800, to zaczyna sobie szukać pożywienia. Zaczyna sobie szukać pożywienia w samym sobie i zaczyna sobie po prostu pobierać, jakby przerabiać na energię to, co gdzieś tam w nim zalega, czyli usuwają się wtedy jakieś z organizmu złogi i uzdrawianie w tej diecie polega na tym, że po prostu organizm zaczyna sobie karmić się, to jest ten mechanizm samożywienia, przebiega na takiej zasadzie, że na przykład jeśli mamy blizny i zwłaszcza jeśli to są jakieś takie przerośnięte, wypukłe blizny, no nie pokażę Wam akurat teraz, ale ja na przykład takich blizn mam mnóstwo, to wtedy po prostu właśnie z tych blizn na przykład, jeśli mamy jakieś narośle na stawach, to te narośle się zmniejszają. I bardzo wiele jest opinii korzystnych o tym poście, że na przykład też leczy niepłodność, że poprawia się ludziom wzrok, że odklejająca siatkówka na przykład się potrafi przestać odklejać.
Czy one są prawdziwe, czy nie? Ja tego nie sprawdzałam. Jeśli kogoś znacie, kto faktycznie na tym poście takich cudownych, wręcz można powiedzieć czasem uzdrowień doznał, to dajcie mi znać w komentarzach, bo opowiem Wam teraz, jak wyglądały moje wrażenia, na jakie efekty ja liczyłam i co udało mi się uzyskać. Więcej teorii obiecuję innym razem, ale nie chcę się po prostu teraz jakoś bardziej rozgadywać, żeby Was też nie zanudzić tym tematem, bo pewnie czekacie na konkrety. Więc po pierwsze, pamiętajcie, że to nie jest dieta odchudzająca. Po drugie, nie martwcie się, że to jest tak mało kalorii, ponieważ organizm w momencie, kiedy dostaje tych kalorii 800, to dostaje ich na tyle dużo, żeby normalnie funkcjonować, a jednocześnie przy takiej akurat liczbie przechodzi na tak zwany tryb oszczędny, czyli w rzeczywistości zużywa tej energii mniej niż zwykle, kiedy tego jedzenia, kiedy tych kalorii dostajemy więcej, czyli 800 kilokalorii. To jest po prostu takie minimum optimum, można powiedzieć, żebyśmy mieli siłę i normalnie funkcjonowali, ale jednocześnie, żeby te wszystkie właśnie procesy samooczyszczania i samożywienia organizmu się uruchomiły. Oczywiście na tym poście warzywno-owocowym traci się kilogramy. Mój kolega schudł, mojej przyjaciółki mąż, mój przyjaciel właściwie, schudł na tej diecie. On faktycznie dosyć dużo ważył i on już był otyły nawet, a nie z nadwagą. Więc on schudł na tej diecie chyba przez 6 tygodni 10 kilo. Jakąś taką dużą naprawdę już liczbę, że bardzo po nim też widać tą różnicę. Mi wydaje się, że ja w 3 tygodnie poleciałam około 3 kg. I właśnie, dlaczego 3 tygodnie? Bo post powinien trwać teoretycznie od kilku do tych 40 dni, czyli do 6 tygodni. De facto najlepiej, żeby trwał właśnie 6 tygodni, ale jeśli ze względów różnych ta waga ciała na przykład zaczyna mocno spadać, no to wiadomo, że trzeba go przerwać, albo jeśli się źle czujemy. I ja przez pierwsze 2 tygodnie byłam bardzo zdziwiona, bo właśnie miałam cały czas mnóstwo siły, wręcz po prostu musiałam wpychać w siebie te warzywa, bo słuchajcie, jeśli je się tylko warzywa i nie je się tych takich strączkowych, które są bardziej kaloryczne, tylko jada się jakieś brokuły, pije się koktajle warzywne, to po prostu naprawdę uzbierać te 800 kalorii w ciągu dnia, a nie wolno jeść na przykład samych tylko owoców, no bo to jednak wtedy dziennie jest za dużo cukrów, to uzbierać te kalorie w ciągu dnia wcale wbrew pozorom nie jest tak łatwo. Ja sobie prowadziłam też codziennie tabelki i w opisie do filmu podam Wam link do wpisu na blogu, tam też różne przydatne linki będą. I jeszcze różne moje jakieś spostrzeżenia, o których prawdopodobnie zapomnę tutaj opowiedzieć. Więc ja sobie prowadziłam wyliczenia codziennie, zapisywałam w tabelach kalorii internetowych, ile zjadam, żeby po prostu to kontrolować. A jak mi to szło? Ogólnie ja trafiłam z tym moim postem warzywno-owocowym i dobrze, i źle, jeśli chodzi o pogodę, bo trafiłam na te największe upały. I oczywiście to jest fajne, kiedy pije się różne koktajle i jest to super, ale z drugiej strony niestety to był czas, kiedy ja po prostu nie miałam kompletnie ochoty w te temperatury 40-stopniowe gotować, a w trakcie takiego postu można po prostu dużo też warzyw gotować sobie na przykład na parze, czy podpiekać, czy robić pyszne różne proste zupy, bo dozwolone są przyprawy, nie można używać oleju, nie można używać wiadomo mleka, całego nabiału, serów, ale można przyprawiać ziołami. Ja nie soliłam, moja przyjaciółka używała też normalnie soli, więc to nie jest wcale aż taki trudny post. On jest trudny pod tym względem, że długo przede wszystkim trwa. Więc jeśli prowadzimy jakiś taki styl życia, gdzie na przykład bardzo dużo podróżujemy i bardzo dużo jadamy gdzieś poza domem, no to wiadomo, że może być ciężko, bo nawet w głupiej surówce znajdziecie gdzieś w barach śmietanę i już odpada wtedy. Bo nie wolno niestety robić wyjątków w tym poście, więc nie wolno sobie pozwalać, to dzisiaj sobie łyżkę oleju zjem. Autorka dr Dąbrowska twierdzi, że to przerywa cały proces samooczyszczania i że organizm znowu potrzebuje iluś tam dni na to, żeby się z powrotem na ten proces samooczyszczania później przestawić. Więc zupełnie bez sensu i się nie opłaca. Jak ja się czułam? Powiem Wam tak, ja przy wzroście 168 cm po zakończeniu tego postu, zakończyłam go tydzień temu,
a okazało się, że ważę 48 kg, że naprawdę mi ta waga poleciała i leciała mi chyba tak już intensywnie dosyć w ciągu tego ostatniego 3 tygodnia, bo zaczęłam po prostu tracić siłę. Kiedy gdzieś wyszłam sobie na miasto pospacerować, to naprawdę czułam się taka strasznie ospała i po prostu ciągnęłam się, powłóczyłam nogami i nie dawałam sobie już fizycznie rady i jak stanęłam na wadze, bo akurat tak się złożyło, że waga w domu nie ma baterii i niestety nie mogłam jej kontrolować na bieżąco, ważyłam się gdzieś tam przy okazji, będąc z wizytą u znajomych, u przyjaciół, więc kiedy się zważyłam, stwierdziłam, no to już jest najwyższy czas, żeby po prostu przestać. Zresztą też zapowiadałam na Facebooku Wam, jak dyskutowaliśmy o tym na bieżąco, że po prostu ja jestem świadoma tego, że ja raczej do 6 tygodni nie wytrwam z tego właśnie względu, że za bardzo schudnę. Ten ostatni tydzień właśnie był taki ciężki, ale pierwsze 2 tygodnie rewelacja. W ogóle się nie chodzi, ja przynajmniej nie chodziłam głodna, bo te warzywa rzeczywiście wypełniają żołądek. To jest też fajne, że jeśli zjada się te warzywa surowe, to zjada się chrupiącą marchewkę. Jak się kupi fajny młody seler naciowy, to zjada się fajny młody chrupiący seler naciowy. Szkoda, że orzechów nie można, ale niestety orzechy też są wykluczone. I z jednej strony właśnie może być to trudne, bo tylko warzywa i tylko niektóre owoce, ale z drugiej strony można to wszystko na surowo sobie popakować do pudełka i gdzieś ze sobą zabrać i to z kolei w pewien sposób ułatwia. Ja cały czas chodziłam, miałam zawsze zapas 2 jabłek, w razie jakby mnie dopadł taki nagły głód i utrata siły gdzieś poza domem, ale po prostu te właśnie pierwsze 2 tygodnie, kiedy jeszcze ta waga tak mocno mi nie spadła, po prostu upłynęły na tym poście warzywno-owocowym całkiem przyjemnie. Robiłam sobie przeróżne na bazie grejpfruta i jabłka koktajle, czy to z marchewką, czy to z burakami, czy to z jarmużem, na przykład ze szpinakiem. Po prostu spróbujcie sobie kiedyś koktajli jarmużowych i szpinakowych z grejpfrutem i na przykład z jabłkiem. Jeśli będziecie na tym poście, a jeśli nie jesteście na poście, to możecie wykorzystać ananasa albo banana. Są, gwarantuję, bardzo fajne i po prostu też zdrowe, energetyzujące. Efekty. Jakich efektów ja w ogóle oczekiwałam? Od tego może zacznę. Mnie bardzo zależało na tym, żeby troszeczkę mi się poprawiło krążenie, bo mam problemy z krążeniem i to mam problemy z krążeniem w nodze, którą miałam w 2003 roku bardzo poważnie złamaną, dwukrotnie bardzo poważnie operowaną i po prostu ona już nigdy nie będzie funkcjonować normalnie. Robią mi się w tej nodze żylaki, raz na jakiś czas chodzę je sobie ostrzygiwać, usuwać, ale liczyłam na to, że faktycznie bardzo mi się te żyły poprawią. Czy one się poprawiły bardzo? Poprawiły się trochę. Możecie zerknąć sobie na blogu, są zdjęcia porównawcze, które zrobiłam przed i po. Liczyłam na to, że znikną mi też przebarwienia, że usuną się toksyny, że też dostanie troszeczkę spokoju wątroba. Może by się usunęły, gdy faktycznie ten post warzywno-owocowy mój trwał 6 tygodni. Po 3 tygodniach niestety żadnego efektu na twarzy nie dostrzegłam. Jeśli chodzi o wszystkie moje niezliczone po prostu, bo mam ich kilkadziesiąt na ciele po różnych pieprzykach i znamionach, blizny, to te blizny, owszem, wydaje mi się, że są troszeczkę spłycone i wydaje mi się, że są troszeczkę niektóre węższe. Pytanie, czy to po prostu wraz ze spadkiem wagi nie zwężyła mi się troszeczkę skóra, ale efekt jakiś widoczny faktycznie jest, to trzeba przyznać. Bardzo ładna cera. Warzywa i owoce mają tyle witamin i tyle różnych korzystnych substancji, że naprawdę widać różnicę, nawet jeśli jest się zmęczonym i dużo się pracuje, to po prostu ta twarz jest bardziej wypoczęta, skóra przestaje być sucha i to jest coś, co widać w sumie najszybciej. Mi pewnie w związku z tym spadkiem wagi, już takim dosyć sporym na sam koniec, zaczęły wypadać włosy. Nie doczytałam, nie doinformowałam się, czy to faktycznie jest związane z tym, że organizm się oczyszcza i się pozbywa tego, co mu niepotrzebne, czy po prostu to jest efekt spadku wagi, czy to jest zupełnie z czymś innym związane, ale trochę mi tych włosów poleciało więcej, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż też urosły mi ostatnio dosyć mocno włosy, może to jest po prostu tak, że kończy się lato i standardowo z porą roku ciało postanawia zrobić porządek i trochę wyliniać na głowie.
Taka dobra rada dla Was, bo ten post warzywno-owocowy powinno się przeprowadzać pod kontrolą lekarza. Doktor Dąbrowska myślę, że też się trochę zabezpiecza w ten sposób, żeby ludzie nie robili tego postu, no bo jednak jest to dosyć taki, jeśli trwa 6 tygodni, no to jest to dosyć taki już dla organizmu dosyć duże wyzwanie, zwłaszcza jeśli ktoś, bo ja to się na co dzień w miarę, oczywiście, no nie w miarę, ja się zdrowo odżywiam, alkohol pijam może 2 razy w miesiącu, jak 3 razy to jest już po prostu wielkie święto, to jak mniej więcej wyjdzie Boże Narodzenie i Wielkanoc. Także u mnie może też dlatego aż jakiegoś takiego nie było szoku dla organizmu. Natomiast jeśli ktoś żywi się bardzo tłusto i nie kupuje na co dzień tylu warzyw i owoców, co ja do swoich posiłków dokładam, to po prostu dla organizmu może być to trudne do przestawienia się i pewnie to nie jest tak, że ja sobie chodziłam i nie byłam głodna i byłam w szoku, że mam tyle energii, a być może ludzie po prostu faktycznie na początku przechodzą przez te kilka pierwszych dni ciężko. Generalnie nie jest pod różnymi względami oczywiście też ten post polecany, jak się ma jakieś schorzenia, także zasada, którą ja przyjęłam, jest taka, że no nic mi nie dolega, więc przejdę sobie na ten post bez kontroli lekarza, ale jeśli tylko coś się będzie działo, no to natychmiast oczywiście do niego pójdę. I ja też już, tak jak mówiłam, założenie było takie, że ja przecież wiadomo, że nie wytrwam 6 tygodni, bo za mało już wyjściowo ważyłam. Także, moi drodzy, bardzo dużo już myślę, że Wam opowiedziałam. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to pytajcie się w komentarzach. Jeśli ktoś z Was był też na tym poście, to będę ogromnie wdzięczna. Piszcie, jakie efekty, jakie rezultaty udało Wam się uzyskać. Czy to faktycznie jest tak, że one są takie spektakularne? No, spektakularne jest na pewno też pozbywanie się różnych tutaj złogów, które mogą być w organizmie, w jelitach. Dużo, bardzo błonnika, który jest w tej diecie za sprawą surowych warzyw i owoców, powoduje, że faktycznie na początku, zwłaszcza do toalety się chodzi nawet i po kilka razy dziennie i jest to, może to być też kłopotliwe, jeśli na przykład pracujecie gdzieś, no bo ja sobie pracuję w domu, to jest też zupełnie inaczej. Więc tyle z informacji, które ja Wam chciałam przekazać. Na pewno można sobie raz na jakiś czas taki post, raz do roku na przykład powtarzać i to też jest taka naturalna rzecz, o tym dr Dąbrowska wspomina, że kiedyś w dawnych czasach było tak, że człowiek pościł. Przychodził czas zimy na przykład, kiedy nie było już ani tak łatwo dostępnej zwierzyny, ani oczywiście nie było wtedy świeżych warzyw, owoców. To, co się zebrało latem, to się po prostu miało. I ludzie pościli, organizm się w tym czasie oczyszczał po prostu. Później, bo to oczywiście były bardzo dawne, zamierzchłe czasy, później było tak, że religie trochę sobie zaczerpnęły tego, tak jak zresztą wielu innych rzeczy, tak z życia je wzięły. Więc powstał post w religiach, czy to w religii katolickiej, czy chociażby jest przecież też Ramadan w islamie. Więc widać, że to jest wiele takich wspólnych rzeczy. A na sam koniec, już kiedy nastały czasy, że przemieszczaliśmy się, że wynaleźliśmy sobie środki transportu, to po prostu wszystkich produktów mamy zawsze zapas. My żyjemy też w kraju, który jest krajem już wysoko rozwiniętym. Żyjemy na kontynencie, który jest bardzo wysoko rozwinięty i po prostu mamy wszystkiego w nadmiarze, więc cały czas praktycznie ten organizm dostaje bardzo dużo pożywienia i jakoś ten naturalny proces poszczenia w przeszłości, w tych czasach zamierzchłych, został w pewien sposób naruszony. Także warto jest właśnie sobie też pod tym kątem, myślę, pomyśleć o tym i podejść do tego właśnie w ten sposób, że taki odpoczynek dla tego całego naszego układu pokarmowego i trawiennego po prostu jest czasem wskazany. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że udało Wam się wytrwać aż tutaj. W opisie do filmu linki przydatne, na blogu zdjęcia moich żył i blizn przed i po. I ogólnie jeszcze trochę różnych informacji. Pytania macie, pytajcie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.